Cześć, witajcie. Jak przetrwaliście godzinny film ostatnio, to dziękuję. Gdzie opowiadam o nowych gratkach, graciołkach i rzeczach, które w ostatnim czasie wpadły. Od razu chciałbym przy okazji opowiedzieć Wam o rzeczy. Mam nadzieję, że udało mi się jakiś taki fajny, chwytliwy opis i miniaturkę wrzucić, że Was to przyciągnęło. Chcę Wam powiedzieć o czymś, co zmieniło, tak powiedzmy, o 100 stopni moją przyjemność z jazdy z kolarstwa. I komfort, ja tu mogę powiedzieć o 1000%, 1000, 2, 3, 15 tysięcy procent. Komfort poprawił się przy jeździe. I teraz tak. Dlaczego to jest kontrowersyjne? Teraz co Wam chcę pokazać. Nawet dzisiaj wyświetlił mi się na Instagramie jakaś propozycja, sponsorowana reklama jakiegoś bikefittera. Oczywiście tak z ciekawości sobie zerknąłem na ceny. I o czym chcę wspomnieć. To jest mniej więcej taki standard, gdzieś mi się wydaje. W tej chwili. Zrobienie u fittera, czy gdzieś tam indziej, chyba mogę tak uśrednić. Zrobienie wkładek do butów, no już pewnie widzieliście, już patrzycie, nie? Zrobienie wkładek do butów szosowych, czy w ogóle kolarskich, czy rowerowych, a tu myślę, że jest bardzo ważne do podkreślenia, że w tym momencie to, że ja uprawiam kolarstwo szosowe i jeżdżę w butach typowo szosowych, SPD SL, tak się ładnie to nazywa, nie wyklucza tego, że Ty, jeśli jeździsz na zwykłym rowerze, nawet niech to będą Wigry 3, ale masz buty, powiedzmy, przystosowane do jazdy na rowerze, to ta wkładka też będzie dla Ciebie, bo to nie jest typowa wkładka do tylko wkładek do rowerów szosowych. I największą kontrowersją w tym wszystkim będzie cena. No tak, zacząłem o fitterze i zapomniałem powiedzieć. Średnią taką cenę chyba mogę przyjąć, że to jest około 400 zł za wkładkę. Wiecie co? Ja mam kalkulator przy sobie. I zanim Wam pokażę te wkładki, to zaczniemy trochę od tyłu. Te wkładki starczają mi na 5000 km, czyli mniej więcej na pół sezonu. Na pół sezonu. I teraz tak, jeśli poszedłbym teraz do fittera i przyjął, że 400 zł zapłaciłbym za jedną parę wkładek do jednych butów, bo to chyba one pasują do jednych butów, nie wiem, bo nawet sobie nie wyobrażam, żeby wydać 400 zł za wkładki do butów. Chociaż te buty nie były tanie. Były bardzo drogie. I teraz tak. Ile mogę kupić tych wkładek? Ładnie się nazywają Comfort Sport. Ile mogę kupić tych wkładek w cenie jednej, tej od fittera? Może inaczej. Przybliżę się do Was. Patrzcie. 400 podzielić na 20. Mogę kupić 20 par tych wkładek. Jak mówiłem, pół sezonu mi wystarczają, czyli za jedną wkładkę u fittera jestem w stanie jeździć 10 lat, nie licząc inflacji. Wiecie, liczymy na chwilę obecną. Bo wiadomo, u fittera też za 10 lat będzie drożej i te wkładki też na pewno podrożeją. To wyobraźcie sobie, że uwaga, ja kupowałem to w sklepie stacjonarnym, a już Wam mówię, że mniej więcej 20% jesteśmy w stanie kupić taniej przez internet. Widzicie cenę? Gdzie jest cena? 20 zł. 20 zł dajemy za wkładkę, która jest po prostu, no to nie da się tego opisać. Nie da się tego opisać. Dlaczego?
kupując buty, pierwsze, dajmy na to lepsze, które miały mi podnieść, powiedzmy, poziom sportowy mojego jeżdżenia, okazały się klapą, bo dając, powiedzmy, za buty 600 zł, mając wyobrażenie to, że one będą rewelacyjnie wygodne i te sprawy, bo takie miały być, okazuje się, że po 2-3 godzinach jest dalej to samo, czyli po prostu bolą cię stopy po jeździe. No i wpadasz na pomysł, już nie pamiętam, czy ja kupiłem te wkładki przed tymi, chyba po. A nie, ja już z tymi wkładkami byłem po te buty. Tak. Samemu zmagając się z, jakby to powiedzieć, problemami ortopedycznymi. Czemu ja wyciągam w ogóle? Żeby pokazać wam po ilu kilometrach jak wygląda. Zmagając się z problemami ortopedycznymi, myślę sobie, kurde, 400 robienie za wkładki, żeby mnie noga nie bolała, plus jakieś tam, nie wiem, podfitowanie się, te sprawy, no dużo kasy, trzeba jechać do innego miasta. Woron poszedł do osiedlowego sklepiku medycznego z akcesoriami, nazwijmy to ortopedycznymi. Na tyle pani była kumata, dobra w te sprawy, że mówi, no ma, tylko że najlepiej przynieść bucika, żeby sprawdzić, jak to będzie sobie się działo. I wyobraźcie sobie, że mówię tak, skoro za 2 dychy mają mi pomóc wkładki, albo nawet jak mi nie pomogą, to nie będzie mi szkoda, bo sami wiecie, ile kosztuje w cudzysłowie żel energetyczny na drogę. Dyszkę, 2 dyszki, zależy jaka firma, więc, że tak powiem, wciągnięcie jednego żelka kosztowały mnie te wkładki. I co ja mam wam teraz powiedzieć? Że nawet jak zaryzykujecie te 2 dyszki, to będziecie w szoku, bo teoretycznie te wkładki można, że tak powiem, zastosować wszędzie. Tu nie jest żadną tajemnicą, jak to się nazywa. Cenę już widzieliście. Tyle płaciłem w swoim osiedlowym sklepiku, który jest 50 metrów od mojego bloku. Starcza mi przetestowane, te wkładki już są od mistrzostw. Wtedy te buty mam 2,5 roku. No, czyli tak jakby 3. sezon jeżdżę w tych wkładkach. 3. sezon. I ja mogę dać sobie palucha uciąć spokojnie. Że to jest po prostu nie do opisania, że za 2 dychy możemy mieć taki efekt. Już teraz tak, wrzucę wam teraz zdjęcie, jak wyglądają te wkładki po 5000 km, gdzie jeżdżone były czasami w deszczu, czasami, no wiadomo, czasami trafi się deszczyk, czasami się trafi ulewa i jedyne co trzeba zrobić z tymi wkładkami, to je po prostu wyjąć, położyć i poczekać do rana, aż wyschną. No może nie od razu wyschną, tam po 10 godzinach, zależy czy jeździmy w zimie czy w lecie, wiadomo. Ale wiecie, nawet mieć drugą parę rezerwową to jest 4 dyszki, w razie W wkładamy sobie tą rezerwową wkładeczkę, ta suszy się i potem sobie podmieniamy, tak jak rotujemy łańcuchem. Kurczę, teraz chcę pomyśleć, ile one mogą mieć. Kiedy ja wymieniałem? Chyba we wrześniu, jak byłem w domu, więc one mają w tym momencie jakieś 2000 km. No, tutaj gdzieś jakieś się zrobiło, takie się zrobiło. A, tu też jest, dobra, czyli to wina butów. Zobaczcie, one same się nam przystosowują, czyli to, co robią wkładki ortopedyczne, takie te chyba z 3D, czy z czego one tam, jak one są drukowane. Zobaczcie, ta wkładka nawet mi się przystosowała do mojej stopy. Przy montażu zobaczyłem, że mam bardzo słabą jakość wideo.
Dlatego tutaj Wam dogram z bliska. Tu macie to po 2000 km, a tu macie tą nową. Tutaj widać trochę jak ona się tam ugina, ale zaraz, o, może się uda pokazać. Ona sobie, o, cyk i sobie wraca. A tu widzicie, jak ona mi się ułożyła już do buta i ta ma te 2000 km, czyli jakieś 100 godzin przejechane. Także tak to wygląda. O. Także tutaj mamy te wkładeczki. Ja wiem, jak dojdzie to do jakiegoś świtera, to będzie mnie krytykował. Ale dla mnie trochę to było śmieszne, ta nazwa. Comfort Sport, nie? Wiecie. O, tu mamy nawet, o, ja to wyjmę. Tutaj mamy jakieś różne takie, o. Zobaczcie, mamy jakąś zimę, mamy jakiegoś biegacza, mamy buty takie, mamy takie, zima, lato, sprężystość, kolana, no kurczę, no wszystko mamy. Mamy tu jakieś tam, wiecie, 3 wkładki w środku. Są jakieś opisy. Komfortowa wkładka do relaksu stóp. Łagodzi nacisk podczas stania i każdego kroku, zmniejszając obciążenie stawu skokowego, kolan, bioder i kręgosłupa. Powłoka z tkaniny poliestrowej zapewnia trwałość i higienę w trakcie użytkowania. Pianka Memory Foam idealnie otula stopę i dopasowuje się do jej kształtu. Potwierdzam. Jeśli byście się pytali, czy w nich poci się stopa, nie poci się stopa. Co my tu czytaliśmy? Kształtu stopy. Zielony lateks usztywnia i zapobiega przesuwaniu wkładki w obuwiu. Zielony, aha, tu mamy taki inny kolor. No nie przesuwa się. I co my tu dalej mamy? Zalecana dla stóp z problemami zdrowotnymi, w tym również dla stóp wrażliwych. Umieść wkładkę odpowiednio w prawo i lewo, lewym bucie, miękką tekstylną warstwą do góry. Także tak, kochani, jak jeździcie dużo, a dla mnie dużo to jest na przykład 24 godziny bez siadania z rowerka, i to się sprawdza, to myślę, że lepszej rekomendacji nie ma. I wyobraźcie sobie, na pewno znacie to uczucie, jak jeździcie, może nie w tych SPD SL, ale w zwykłych butach, przepraszam, w zwykłych butach rowerowych z blokami zwykłymi SPD i macie uczucie, jak tutaj po jeździe, no jakie czyste skarpetki, po jeździe boli Was stopa od tego punktu, gdzie znajduje się blok. Ciekawostka. Po tym Was nie będzie bolało. Także uważam to, chyba nie wiem ile już trwa ten film, 10 minut. W ogóle nie wiem jak Wam to zarekomendować najlepiej, bo dla mnie to jest po prostu szok, że za 2 dyszki buty za, nie wiem, 1600 zł, a wkładka za 2 dyszki robi taką robotę. Także dajcie znać, czy znacie w ogóle ten temat. Czy macie w ogóle problemy z wkładkami. Czy macie problemy w ogóle z tym, że po jeździe bolą Was nogi. Może nie tyle co stopy, co całe nogi od wciskania swojej energii w korby, ale to, tak jak mówię, znajdziecie praktycznie, prawdopodobnie w każdym ortopedycznym sklepie, gdzie większość z Was, z nas takie sklepy mija praktycznie, może nie codziennie, bo wiadomo, nie każdy gdzieś tam ma obok domu, czy w trakcie jazdy do pracy, czy szkoły sklep ortopedyczny, ale przynajmniej raz w miesiącu koło takiego gdzieś tam przechodzi i może sobie sprawdzić. Tylko tak jak mówię, jedynym problemem było to, żeby właśnie mieć swojego buta, sprawdzić, włożyć
wziąć i kupić. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Podejrzewam, że będzie masa nieprzyjemnych dla mnie komentarzy, ale z tym się liczę. I powiem Wam tak, nawet nie będę dyskutował, jak ktoś powie mi, że to nie działa czy coś, bo, że tak powiem, wiem swoje, przejeździłem swoje, bo na chwilę obecną, jak jeżdżę 3. sezon, w tych wkładkach mam przejechane 8, jakieś 25 000 kilometrów. Także jedne wkładki starczają mi na 5000 kilometrów i teraz, żeby nie być gołosłownym, moje średnie to jest mniej więcej 20 na godzinę. 5000 km podzielić na 20 na godzinę, czyli jedne wkładki są na 250 godzin. O, może tak sobie zapamiętajcie. Także zostawcie komentarz, co o tym sądzicie, czy macie, jak to u Was wygląda. Co najmniej 7 słów, żebyście nie zapomnieli. Dzięki, trzymajcie się, hej.